W dzisiejszym odcinku pokażemy utwardzanie naturalnej płytki żelem. Jak poprawnie wypiłować nawet krótkie paznokcie naturalne i utwardzić je żelem? Na Waszą prośbę dzisiaj zgłębimy ten temat. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Katarzyna, którą dobrze znacie, ponieważ nie jeden film z nami nakręciła, a oprócz tego szkoli na co dzień w centrali w Łodzi. Cześć, witam. Kasiu Glińska. Co dzisiaj zaprezentujesz? Dzisiaj będzie pokazane, jak utwardzić naturalną płytkę żelem, a nawet żelami, bo będzie ich kilka. Czy to jest czynność, którą często wykonujemy w salonie? Jeżeli Wasze klientki lubią nosić naturalne, długie paznokcie, to warto je utwardzić właśnie żelem. Zapraszamy! Naturalną płytkę i skórki opracujemy przy pomocy pilnika o gradacji 100×180, buffera o gradacji 180×220, frezu Indigo Cuticle numer 9, cążek i kopytka. Żel rozprowadzimy pędzlami 2-in-1 Gel Brush numer 4 oraz Master Nail Art 007. Paznokieć do nadbudowy przygotujemy przy pomocy primera bezkwasowego i bazy proteinowej. Utwardzanie płytki wykonamy żelami Self Leveling 70 w kolorze Natural, Self Leveling 110 w kolorze Natural i Builder Clearem. Standardowo rozpoczynamy od dezynfekcji naszych dłoni, założenia rękawiczek i dezynfekcji dłoni klientki. Dopiero teraz możemy przechodzić do pracy. Pilnikiem o gradacji 100×180 wyrównujemy wolny brzeg paznokcia. Wykorzystujemy do tego łagodniejszą stronę pilnika, czyli tą z napisem. Gradacja 100 jest dużo bardziej szorstka, twarda i nie powinniśmy nią pracować, kiedy zabieramy się za naturalną płytkę. Ona zazwyczaj służy do opracowywania powierzchni żelowej, akrylowej, akrylożelowej. Jednym słowem to, co już zbudujemy i utwardzimy na paznokciu, nie do przygotowania naturalnej płytki. Klientka przyjechała do nas z krótkim szpicem i jest to kształt, który w tej wersji na pewno nie utrzymałby się w trakcie użytkowania, dlatego opracujemy go na nowo, dzięki czemu te paznokcie będą w naszym odczuciu bardziej estetyczne, ale przede wszystkim bezpieczniejsze w użytkowaniu. Delikatnie opracowujemy paznokcie na kształt owal. Starannie piłujemy każdy paznokieć z osobna. Bufferem o gradacji 180×220 matowimy płytkę paznokci po całej ich powierzchni, tak by nie pozostawić żadnych świecących miejsc. Skórki odpychamy kopytkiem i staramy się nie szorować nim po płytce, a jedynie odsunąć je od paznokci. Pamiętajmy o tym, że nawet brak wiedzy, niefrasobliwość albo niełączenie kropek z naszej strony jako stylisty nie zwalnia nas z odpowiedzialności, jeżeli klientka wróci do nas za pół roku na przykład z pofalowanymi paznokciami. Słuchajcie, jeżeli tutaj szorujemy kopytkiem, ile fabryka dała mocno przy skórkach, to niestety, ale możemy uszkodzić paznokieć. Mało tego, jesteśmy w stanie go uszkodzić czasem nawet w sposób nieodwracalny. To są naprawdę delikatne tematy i trzeba wiedzieć, co się robi. Przechodzimy do opracowania skórek frezem Indigo Cuticle numer 9. Ruchem popychająco wymiatającym usuwamy nabłonki zebrane na paznokciu i delikatnie unosimy skórki. Pracujemy na obrotach około 12 000, poruszając się od lewej do prawej strony. Dobrze opracowane skórki to 70% sukcesu całej stylizacji i jest to temat, etap stylizacji, do którego naprawdę trzeba się przyłożyć. Nie możemy podchodzić pochopnie, po macoszemu, twierdząc, że dobra, tylko skórki. O nie, nie wolno, ponieważ problem pojawi się już za chwilę podczas aplikacji produktu, kiedy to rozłożymy go nierównomiernie, no bo nie da się inaczej rozłożyć, jeżeli skórki są poszarpane, albo będziemy zalewać te skórki, albo po tygodniu pojawią się zapowietrzenia. Cążkami wycinamy białe, uniesione skórki. Staramy się, by wykonywany ruch był jednostajny. Usuwamy je tak, jakbyśmy obierali jabłko. Jeśli zdarzy się taka sytuacja jak tutaj, w trakcie naszej pracy z modelką, należy ranę oczyścić oktaniseptem, chwileczkę poczekać, zanim przejdziemy do pracy. W międzyczasie można błagać modelkę o wybaczenie. Opracowane paznokcie przecieramy wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Składamy wacik na pół, aby mieć większą kontrolę nad produktem i dotrzeć w każdy zakamarek naturalnej płytki. Sięgamy po primer bezkwasowy, odsączamy pędzelek o wewnętrzną stronę szyjki buteleczki i aplikujemy cienką warstwę produktu na całej powierzchni płytki. Na każdy paznokieć nakładamy kroplę Protein Base, którą wcieramy w płytkę pędzelkiem do żelu. To tak zwana wcierka z proteiny. Czynność powtarzamy po kolei na każdym paznokciu z osobna. Bazę zawsze wcieramy. Warto zapamiętać, że baza wtarta, a baza zaaplikowana jak zwykły lakier
To niby ten sam produkt, ale będzie mieć zupełnie inne działanie. Tylko baza wtarta jest fundamentem, na którym jesteśmy w stanie budować trwałe paznokcie. Zapamiętajmy to i zawsze bazę wcierajmy. Przechodzimy do nadbudowy. Będziemy pracować żelem Self Leveling 70 w kolorze Natural, ponieważ jego gęstość odpowiada Kasi najbardziej do nadbudowy paznokci naturalnych. Najpierw pobieramy niewielką ilość produktu na pędzel, aplikujemy małą kulkę żelu na całą powierzchnię naturalnego paznokcia i tworzymy tak zwaną warstwę poślizgową. Następnie dobieramy większą kulkę produktu, przekładamy na paznokieć w miejscu apeksu i ruchem podpychającym kierujemy żel pod skórki, pozostawiając niewielką, dosłownie milimetrową przestrzeń. Minimalizujemy tym samym ryzyko zalania ich. Kierując się na kształt litery U, przeciągamy żel do wolnego brzegu. Ostatnim etapem jest wyrównanie żelu ruchem niteczkowym. Układamy żel pionowo od góry i kierujemy go na prosto, przesuwając żel prawie w powietrzu. W celu lepszego wypoziomowania produktu, przed samym utwardzeniem odwracamy palec opuszkiem do góry. Przytrzymujemy go w takiej pozycji przez chwilę, następnie utwardzamy w lampie przez około 30 sekund. Drugi sposób na utwardzenie naturalnej płytki rozpoczynamy dość podobnie. Ponownie tworzymy warstwę poślizgową, nakładając na paznokieć małą kulkę żelu i rozprowadzając ją przy pomocy pędzla 2-in-1 Gel Brush numer 4. Dobieramy większą kulkę produktu, przekładamy na paznokieć w miejscu apeksu i popychamy delikatnie w kierunku skórek. Różnica jest taka, że nie rozkładamy żelu po paznokciu szerokim pędzlem, a precyzyjnym Master Nail Art 007. W tym wypadku idealnym dla osób mniej doświadczonych. Przy jego pomocy delikatnie i powolutku rozprowadzamy żel od środka na boki. Rozkładanie żelu pędzelkiem do zdobień? Brzmi ciekawie, ale faktycznie może być dobrym rozwiązaniem wtedy, kiedy nie mamy wprawy, nie jesteśmy manualni i sama wizja aplikacji żelu dużym pędzlem do budowy paznokcia w okolicy skórek, tudzież boków, sprawia, że boimy się, że te skórki zalejemy. Wtedy pomagamy sobie takim cieniuteńkim, precyzyjnym 007 i po problemie. Przy pomocy tego samego cienkiego pędzelka układamy łuk górny nadbudowanego paznokcia. Ponownie możemy wykorzystać siłę grawitacji i odwrócić paznokieć opuszkiem do góry w celu wypoziomowania produktu. Odwracamy palec, sprawdzamy raz jeszcze, czy żel jest odpowiednio rozłożony i jeśli wszystko się zgadza, utwardzamy w lampie przez minimum 30 sekund. Dla osób mocno początkujących Kasia przygotowała jeszcze jeden sposób utwardzania naturalnej płytki żelem. Sięgamy po przeźroczysty żel, w tym wypadku Builder Clear, który również może służyć do nadbudowy naturalnej płytki. Rozpoczynamy od cienkiej warstwy poślizgowej, rozprowadzonej po całej powierzchni naturalnego paznokcia. Następnie dobieramy niewiele większą kulkę produktu, którą rozprowadzamy po całej powierzchni płytki ruchem pulsacyjnym. Na etapie końcowym muskamy żel pędzlem od góry, prawie w powietrzu, równomiernie rozprowadzając go i poziomując. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Tę samą technikę możemy wykorzystać w trakcie pracy z żelami kolorowymi, np. Self Leveling 110. Będzie bardziej gęsty i nie będzie poziomować się aż tak szybko. Zdążymy bez pośpiechu dokładnie rozprowadzić go na płytce. Self Leveling 110 to jest idealne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają swoją pracę, ponieważ jest naprawdę sporo czasu, zanim ten żel faktycznie wypłynie nam na skórki. I możemy tak długo, ale przejdźmy do pracy na dłoniach. Sięgamy po top bez lepkiej warstwy. W tym wypadku wybieramy dry top, który idealnie nadaje się do nadbudowanej płytki i zabezpieczenia twardych produktów. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Tak prezentuje się cała stylizacja utwardzona żelami. Można uzyskać piękny, naturalny i trwały efekt niezależnie od tego, który żel do pracy wybierzemy. Odpowiednio dobrany żel do pracy to jest ułatwienie sobie roboty, bo raz, trzeba wiedzieć, z kim mamy do czynienia, z jaką płytką. Do niektórych rodzajów płytek będziemy dobierać specjalnie konkretny produkt. Dwa, nam to ułatwia pracę, ponieważ mamy pewne preferencje. Albo lubimy żel, który sam się poziomuje, albo nasze serce bije mocniej do żelu, który jest galaretką. I mamy też pracować tak, żeby nam było wygodnie, ale przede wszystkim, żeby ten żel był dopasowany do klienta, jeśli płytka jest problematyczna. Tak czy siak, produkty dobieramy świadomie, a nie przypadkowo. I to jest chyba klucz mojej wypowiedzi, żeby wiedzieć, na czym pracować, ponieważ odpowiednio dobrany asortyment skraca naszą pracę. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy ostatnimi czasy częściej zdarza Wam się przedłużać paznokcie na formie,
a może jednak pracować na naturalnych paznokciach zażelowanych albo na proteince, tak jak ja akurat teraz noszę. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!